Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie trochę inaczej, bo zabiorę Was do wynajmowanego mieszkania, w którym przyjrzymy się rozwiązaniom, które się nie sprawdziły. Cześć, ja mam na imię Adam i jeśli śledzicie kanał Magdy, to możecie kojarzyć moje 20-metrowe mieszkanie, ale dzisiaj jesteśmy w innym wnętrzu, w mieszkaniu wynajmowanym w związku z moją pracą. Jak pewnie zauważyliście w tytule tego filmu, przyjrzymy mu się głównie krytycznie. I dlatego też na samym początku chciałem szczególnie podziękować właścicielom tego mieszkania, bo trzeba wyrazić na to zgodę i trzeba nie lada odwagi, żeby pozwolić właśnie takie krytyczne spojrzenie na coś własnego, nawet jeżeli na co dzień z tego nie korzystają, więc jeszcze raz dziękuję. W ogóle wszystkich Was zachęcam do takiego właśnie dzielenia się nie tylko tym, co Wam super wyszło, ale też tym, co być może kompletnie nie zdało egzaminu, bo wiecie, łatwo jest pokazać palcem u kogoś, znacznie trudniej przyznać się, że samemu coś nie do końca się przemyślało, a to właśnie z takich negatywnych lekcji znacznie więcej możemy się nauczyć niż z chwalenia się tym, co super nam się udało. Jeżeli takie podejście Wam się podoba, zachęcam do obejrzenia do samego końca, będziemy mieli też mały ekstra materiał, który może Wam pomóc przy remontach. Zaczynamy tradycyjnie przy wejściu i tu od razu w przedpokoju mamy dużą szafę, więc wydawałoby się, że fajnie i nie ma się do czego przyczepić, ale nie tym razem. Zacznijmy od uchwytów. Zobaczcie, że one nie mają żadnego punktu zaczepienia i tak naprawdę pod ciężarem frontu ręka trochę się zsuwa. Oczywiście to nie jest nie do zrobienia, też raczej nie chwytam jakimiś śliskimi dłońmi szafy, no ale mimo wszystko nie jest to aż tak komfortowe. Jeżeli chodzi o wyposażenie szafy, to tu są półki, tam są dwie szuflady i tu mamy drążek za dwoma frontami, ale tylko jeden z nich ma uchwyt. Więc tak naprawdę, żeby otworzyć ten lustrzany, musimy również otworzyć ten drugi. I tu, w tej części, mamy rzeczy gospodarcze, odkurzacz, suszarka, deska. No i przez to miejsce na kurtki jest bardziej po tej stronie. Czyli kurtki, rzeczy takiej pierwszej potrzeby, odwieszamy za frontem, który możemy otworzyć dopiero za drugim pociągnięciem ręki, no bo najpierw musimy otworzyć ten front. I tak naprawdę na co dzień wygodniejsze jest odwieszanie kurtek na szybko na haczyk, który jest na wierzchu. Oczywiście różne są szkoły podejścia, niektórzy wolą mieć zawsze wszystko schowane, ale jeżeli chodzi o wygodę korzystania, no to ta możliwość sięgnięcia od razu jest zdecydowanie lepsza. Jeżeli chodzi o odkładanie butów, to spójrzcie. Szafa nie ma cokołu takiego wysokiego, który by pozwalał na to, żeby tu odkładać buty. Buty by kolidowały z frontami. Tutaj otwierają się drzwi, więc też nie można zostawić butów, a tu już jest łazienka. Więc tak naprawdę buty albo też trzeba chować do szafy, albo zostawiać gdzieś w głębi mieszkania. Jeżeli chodzi o drzwi, no to też zwróćcie uwagę, że klamka po otwarciu uderzy w lustro. I nie ma tutaj żadnej blokady na podłodze, więc tak naprawdę trzeba uważać, no bo może się wydarzyć nieszczęście. I jeszcze tak podsumowując szafę, to spójrzcie na nią z szerszej perspektywy, że ona tak naprawdę mogłaby być większa. I nie chodzi o jej metraż, tylko o to, że mogłaby być do sufitu i wtedy tu można by było wrzucać jakieś rzeczy rzadziej używane, na przykład walizkę. Z takich rzeczy, które przydają się w przedpokoju, to oczywiście również siedzisko, żeby móc wygodnie założyć buty. Jednak niestety większość chyba przedpokojów w naszych domach jest zbyt mała, żeby takie siedzisko się zmieściło. Warto jednak pokombinować. I druga rzecz, moim zdaniem jeszcze bardziej niezbędna, a na którą znacznie łatwiej znaleźć miejsce, to miejsce na odłożenie rzeczy, z którymi przychodzimy, choćby takich jak klucze. Wchodzimy do mieszkania, otwieramy drzwi i co z tymi kluczami zrobić w momencie, kiedy chcemy się rozebrać? No i tu się przydaje jakaś półeczka chociaż na ścianie, ale tutaj spokojnie mogłaby stanąć konsolka. Taki płytki mebel wtedy nie kolidowałby zupełnie z przejściem, a na nim mogłyby nie tylko stanąć dekoracje, ale właśnie jakaś miseczka czy pudełeczko na klucze. U mnie w mieszkaniu świetnie się sprawdza na to szuflada w szafie. I tu teoretycznie w szafie też są szuflady, tylko one są nisko. No i nie jest fajnie tak się za każdym razem schylać, dlatego szuflada na klucze, czapki, rzeczy, które są na bieżąco używane, powinny być jednak tutaj na wyciągnięcie ręki. W głębi mieszkania mamy stół i kuchnię,
a z tej strony 2 sypialnie. Nie ma typowego salonu, jest to mieszkanie na wynajem, więc też trochę inaczej te funkcje się układają i duża grupa osób wynajmujących mieszkania niekoniecznie mieszka całą rodziną, tylko na przykład z przyjacielem, przyjaciółką, czy nawet kimś zupełnie obcym i wtedy osobne pokoje są istotniejsze niż to, żeby mieć tę część wspólną, aż tak rozbudowaną, chociaż muszę przyznać, że tutaj akurat jest bardzo komfortowo, bo znając zapędy niektórych współczesnych inwestorów maksymalizujących zyski, to nie zdziwiłabym się, gdyby tutaj był 3. pokój, tu były drzwi jedne, drugie, trzecie, a aneks kuchenny został upchnięty gdzieś tam zamiast szafy w przedpokoju. Oczywiście nie popieram takich skrajnych rozwiązań i uważam, że w biznesie poza finansami koniecznie trzeba się kierować również dobrem drugiego człowieka. Póki co wróćmy jednak do omawiania tego, co jest tu i teraz, a tu mamy duży stół, który stoi na takiej jednej nodze, która ma dość głęboką podstawę i przez to zobaczcie, że nie da się w pełni wsunąć krzeseł. One tutaj bardzo odstają od tego stołu i to, że przy tym boku nie stoją żadne krzesła, nie jest przypadkiem, bo zobaczcie, w momencie, kiedy je tu ustawimy, a nie da się ich wsunąć, to bardzo ograniczają tutaj przejście i jest zdecydowanie mniej komfortowo. Zresztą siedzenie z tej strony sprawia, że już inne osoby, no tak, niezbyt wygodnie mogą przejść do kuchni, więc nie dziwię się, że ten układ na co dzień został troszeczkę edytowany. A za mną jest telewizor na ścianie i jak widzicie, kable nie zostały jakoś specjalnie rozplanowane. Można je poprowadzić w takim tuneliku, nie trzeba nawet ich montować w ścianie, można po prostu je zabezpieczyć i poprowadzić po ścianie, tak żeby nie wisiały tak luzem. I tu jeszcze na podłodze jest router. No dzisiaj to już jest must have każdego mieszkania. No i też dobrze by było, żeby jakieś miejsce dla niego było inne niż podłoga, żeby nikt go przypadkiem nie kopnął. Jakaś półeczka, szafeczka, no i oczywiście w pobliżu kontaktów. Kuchnia jest nowa i wygląda raczej schludnie. Wszystkie szafki są nowe, neutralna kolorystyka, nowe sprzęty. A jednak jest tak niewygodna, że aż nie wiem od czego zacząć. Tu mamy kolizję uchwytu ze ścianą. W momencie, kiedy mamy uchwyty wystające, powinna być blenda zostawiająca miejsce, żeby front mógł się otworzyć pod kątem 90 stopni, albo robimy na klik, a nie z uchwytem. Ewentualnie w drugą stronę, no ale wtedy też trzeba sięgać tak nad frontem i to też nie jest bardzo wygodne. Tu też jest kolizja uchwytu ze ścianą. Tu też jest kolizja uchwytu ze ścianą. A tu już mamy blendę, dzięki której można by było uniknąć kolizji uchwytu ze ścianą, ale z jakiegoś powodu została zamontowana z drugiej strony. Tu mamy duży blat roboczy pomiędzy zlewem a płytą, więc bardzo wygodnie, bokiem do okna, więc nie zasłaniamy sobie światła dziennego. Jednak ten front otwiera się na nas, ten również, a tu mamy zmywarkę, więc tak naprawdę w tym miejscu nie możemy po nic wygodnie sięgnąć. Jak już o wygodnym sięganiu mowa, to przyjrzyjmy się również szafkom narożnym, które składają się z 2 frontów i żeby otworzyć ten, najpierw trzeba otworzyć ten i dopiero wtedy możemy otworzyć całość. I jak zamkniemy, też trzeba pilnować kolejności, bo jeżeli najpierw zamkniemy ten, to ten już będzie nam kolidował z uchwytem, więc tak nie może być. Do szafek narożnych zdecydowanie wygodniejsze są fronty łamane, gdzie łapiemy za jeden uchwyt i od razu otwieramy całość. Wydawałoby się, że szafek w kuchni nigdy dość, ale nie kosztem szuflad, bo szuflady są najwygodniejszą formą przechowywania rzeczy, szczególnie w kuchni. I zobaczcie, że tutaj nie ma nawet szuflady na sztućce, przez co organizer musi stać w szafce, a tak naprawdę na co dzień leży po prostu na blacie. Skoro nie ma nawet szuflady na sztućce, to tym bardziej nie ma szuflady na kosze, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, a tutaj nawet nie ma szafki na kosze, bo tutaj pod zlewem jest półka i przez to kosz stoi na wierzchu. Co gorsza, jeden kosz, a nie kilka do segregacji. Mogłyby być takie ułożone jeden na drugim, wtedy nie zajmują wcale dużo więcej miejsca, a można sortować odpady. Jeśli chodzi o oświetlenie,
Tu mamy lampkę przy okapie, a gdybyśmy chcieli doświetlić sobie cały blat, to niestety nie ma takiej możliwości. A jak zapalić światło w kuchni? Może tu na jednym jej końcu? Nie, to może na drugim? Też nie ma włączników. To może można zapalić światło tutaj, przy wejściu do sypialni. Tak, jakie to intuicyjne. Oczywiście dużo rozwiązań jest dyskusyjnych, na przykład mała lodówka, duża zmywarka czy zlew narożny. Mała lodówka, no bo na przykład trzeba się do niej schylać i dla niektórych jest po prostu za mała. Duża zmywarka w przypadku mieszkania w pojedynkę, w dwie osoby, czy po prostu stylu życia, w którym mało się gotuje w domu, no to ma ten mankament, że długo się czeka, żeby się napełniła i wtedy po prostu w środku śmierdzi. Bardzo nieprzyjemnie dokłada się kolejne rzeczy. No a zlew narożny w przypadku zmywania ręcznego może mieć ten mankament, że trochę bardziej trzeba do niego sięgać, no bo nie stoi się tak bezpośrednio przed nim. Jednak w przypadku posiadania zmywarki, moim zdaniem, to nie jest aż tak duży problem i zdecydowanie fajniej mieć więcej miejsca na blacie, ale to już jest kwestia preferencji. To, co jest kluczowe, to, że nie trzeba tak naprawdę wydawać dużo więcej pieniędzy, żeby zrobić bardziej funkcjonalną kuchnię. Natomiast takie rzeczy jak brak oświetlenia blatu czy kolizja uchwytów ze ścianą to są po prostu podstawowe błędy, których powinno się unikać zdecydowanie. I to, co istotne, to, że można zrobić znacznie bardziej funkcjonalną kuchnię, tak naprawdę nie wydając większych pieniędzy. Choćby ustalenie kierunku otwierania frontów może już bardzo poprawić jakość naszego życia na co dzień, a to przecież żadna różnica w cenie, czy umocowania będą z jednej czy z drugiej strony. Nim wejdziemy do pokoju, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na drzwi. Po pierwsze, mleczne prześwity niestety mają ten mankament, że utrudniają wyciemnienie pokoju. A w momencie, kiedy rozmawiamy o mieszkaniu na wynajem, gdzie każdy pokój jest taką prywatną przestrzenią innej osoby, no to jednak to jest istotne, żeby ten komfort prywatności i możliwość na przykład położenia się spać wcześniej niż druga osoba jest bardzo istotny, a ciężko się zasypia, gdy przez drzwi wpada jeszcze ciągle światło z przestrzeni wspólnych. I tutaj od razu też wskażę na klamki, które mimo, że mieszkanie jest stosunkowo nowe, już zaczynają się rozregulowywać. No i właśnie to potwierdza to, co często ja i różni projektanci powtarzamy, nie warto oszczędzać na rzeczach, które potem ciężko wymienić. Podłogi, drzwi, zdecydowanie lepiej doinwestować. Zobaczcie, jakie mamy meble w tym pokoju. Jest sofa rozkładana i komoda, a nad nią też półeczka. No i pytanie, na ile taki zestaw mebli jest funkcjonalny? Jeżeli chodzi o sofę, no to na pewno nie jest taka wygodna do spania jak łóżko z równym materacem, więc pod tym kątem myślę, że mogłoby się tutaj lepiej sprawdzić łóżko. Co więcej, w momencie, kiedy kładziemy się spać, nie ma w pobliżu żadnej półeczki, na którą można by było odłożyć telefon, okulary, zegarek, a w przypadku, gdyby to było łóżko, obok niego już taka szafeczka nocna jak najbardziej mogłaby się zmieścić i byłoby wygodniej. Również oświetlenie tutaj jest bardzo istotne. W tym pokoju mamy tylko jedną lampę sufitową i ona w dodatku daje takie mocne światło. Więc kładąc się spać, no to po pierwsze mamy trochę taki szok z bardzo jasnego do zupełnej ciemności, a po drugie nie mamy jak zgasić, będąc już w łóżku, dlatego jakieś boczne oświetlenie jak najbardziej jest wskazane. No i tutaj akurat patent Adama to taka lampka wkładana tutaj na USB do przedłużacza. Myślę, że to jest sprytne rozwiązanie. Z tej strony natomiast mamy tę komodę. No i zobaczcie, że w niej owszem, możemy schować spodnie, złożyć sobie koszulki, ale jeżeli mamy koszulę, jakieś sukienki, marynarki, no to to już są takie ubrania, które raczej lepiej przechowywać na wieszakach. No i tutaj nie ma takiej możliwości, a ciężko też swoje prywatne ubrania przechowywać w szafie w przedpokoju, z której korzystamy wspólnie z kimś innym. No i raczej tam jest miejsce tylko na
kurtki. Dlatego w takim pokoju zdecydowanie powinna być wysoka szafa z drążkiem, a taka półka, z którą nie do końca wiadomo co zrobić, no to nie jest taki istotny element i myślę, że można sobie odpuścić. Łazienka jest przestronna, co daje duże możliwości, ale czy ten potencjał został wykorzystany? Niekoniecznie. I tu chciałabym Was zachęcić do rozwiązania, które faktycznie nie jest najtańsze i rozumiem, dlaczego ludzie się na to nie decydują, jednak naprawdę warto je poważnie rozważyć, czyli meble na wymiar. W momencie, kiedy robimy łazienkę, to zawsze jest duży koszt, często kilkanaście tysięcy i w górę, no ale to wiadomo, że sky is the limit. Natomiast te meble na wymiar nie podniosą nam procentowo tego kosztu remontu aż tak bardzo, a potem mocno wpłyną na to, jak nam się będzie korzystało na co dzień. I zobaczcie, że tutaj zamiast takich otwartych półeczek i szafeczki, która jest tak płytka, że jest płytsza niż umywalka i przez to ciężko się tam sięga, tutaj mogłaby być zabudowa głęboka z 2 wygodnymi szufladami. Tutaj słupek, dzięki czemu wiaderko mogłoby stać w środku, schowane, a nie na wierzchu i całość byłaby elegancko zabudowana, żadnych przerw, też dużo łatwiej by się sprzątało. Natomiast można to też zrobić trochę taniej i wygodniej. Na przykład kupić gotową szafkę z szufladami, zamiast zwykłego lustra, lustro z szafeczką, takie otwierane. Z tej strony też zamiast zabudowy na wymiar, tak naprawdę można powiesić po prostu taką szafkę płytką z frontem z modułowych serii na przykład. Można sobie też ten rozmiar dopasować i wybrać kolorystykę pasującą i wtedy tutaj może się zmieścić cała chemia. Tutaj mamy wygodne szuflady, tutaj też półeczki od razu pod ręką i tak naprawdę z tych rzeczy, które tu są na wierzchu, zostałby już tylko mop. Kabina prysznicowa jest zaskakująco mała jak na tak dużą łazienkę. Zobaczcie, że drzwi otwierają się dotąd i w środku nie ma aż tak dużo miejsca, żeby się obrócić czy nie daj Boże schylić. Można łatwo zahaczyć rękami o półeczkę, no i po prostu to nie jest wygodne. Co tu dużo mówić. Co gorsza, to ewidentnie nie jest kabina z wyższej półki, a te kabiny z niższych półek mają tendencję do psucia się. I tu uważajcie bardzo, bo to jest taki zestaw wszystko w jednym i gdy coś się popsuje, coś się rozszczelni, zacznie przeciekać, może być problem z baterią, to po prostu potem ciężko wymienić pojedyncze elementy, ewentualnie słuchawkę wąż, no ale jak już tu się zaczną psuć uszczelki, to może być problem i wtedy po prostu trzeba wymienić całą kabinę. I wydaje się, że kupując kabinę za 500 zł dużo oszczędzamy, ale prawda jest taka, że kabina za 500 zł wymieniana co 2 lata wyjdzie nam drożej niż taka za 2000, która posłuży 10 lat. Tu we wnęce jest kosz na brudne rzeczy i tak naprawdę, gdyby go tu nie było, tylko na przykład był w formie koszyka wiklinowego na pralce albo właśnie na pranie zostałaby wykorzystana jedna z szuflad pod umywalką, ta niższa na przykład, to tutaj zwolniłoby się miejsce i spokojnie mógłby stanąć taki większy, prostokątny prysznic, w którym kąpiel byłaby po prostu znacznie bardziej komfortowa. Jak widzicie, jest całe mnóstwo kwestii, na które warto zwrócić uwagę i na etapie przygotowania i później już wykańczania wnętrza, po to, żeby po prostu mieszkało się w nim na co dzień wygodnie. Na pewno nie wyczerpaliśmy tutaj tematu, ale jeżeli ktoś jest przed remontem, to w opisie filmu znajdziecie link do dokumentu, który podsumowuje, nawet rozszerza kwestie omówione w tym filmie. Więc jeżeli ktoś jest przed remontem, zachęcam, być może komuś się te uwagi przydadzą. Dajcie znać w komentarzach, czy natknęliście się kiedyś na rozwiązania, które Wam dzisiaj pokazałam i może podzielcie się też swoimi doświadczeniami, bo pewnie każdy z nas kiedyś naciął się na coś we wnętrzu. Warto wymieniać się swoimi przemyśleniami w tym zakresie. Czekam też na Wasze łapki w górę, zachęcam do udostępniania filmu, subskrybowania kanału i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Pa, pa!